Mam! Założę sobie ogródek. Haha, świetny pomysł. Ziomek, słuchaj, zakładamy ogródek. Jasne, brzmi super. Masz już jakiś plan, co chcemy zasadzić, albo jakiś styl ogrodu masz na myśli? Może jakieś warzywa, kwiaty, a może połączenie jednego z drugim? Dobre pytanie. Słuchaj, to mam pomysł. Uwielbiam marchewkę, więc na pewno chcę marchewkę. Pietruszka jest masakrycznie droga, szczególnie zimą. Nie sprawdzałem teraz. Do tego co? Lubię paprykę, więc paprykę jeśli da się zamrozić, a pietruszkę i marchewkę jakoś przechować zimą, to by było idealnie. A do tego co? Może jakieś pomidory i co jeszcze? No, pomyślimy. Brzmi świetnie. Marchewkę i pietruszkę faktycznie można zamrozić albo zasuszyć, a paprykę spokojnie też da się mrozić. Pomidory też jak najbardziej, albo zrobisz sos, albo możesz je po prostu zamrozić w całości. A jak myślisz jakieś zioła? Może bazylia albo oregano, żeby było trochę aromatu? Dobry pomysł, ale to może później. Może jakieś sałaty, coś na kanapkę? O, super. Sałaty to jest świetny pomysł. Możemy posadzić lodową, masłową albo rukolę, żeby było trochę pikantnie. Myślę, że to fajnie będzie się komponować z pomidorkami i papryką. Jak myślisz, starczy miejsca w tym ogrodzie, czy trzeba będzie coś rozplanować? Kurczę, dobre pytanie. Ty wiesz co? Sprawdzę, ale najpierw co? Ale najpierw pójdę do ogrodniczego i kupię to, co mi wpadnie w ręce. Co ty na to? Dokładnie, to jest najlepszy plan. Jak już będziesz miał te rośliny na garnku, to wtedy zobaczymy, jak to wszystko Dokładnie. się zmieści i co trzeba będzie ewentualnie dosadzić. Daj znać, jak wrócisz, to pogadamy dalej. Dobra, tak robimy. Walić na razie wymiary. Dokładnie, na spokojnie. Jak będziesz miał rośliny, to wtedy będziemy ustalać szczegóły. Będzie super, jak tylko Pewnie. coś kupisz. Dobra, ziomek, koniec, elo, lecę. Jasne, żadnego problemu. Trzymaj się i powodzenia z ogrodem. Na pewno się uda. Elo. Dobra, ziomek, wróciłem właśnie ze sklepu i trochę tego nakupiłem. Spoko, to dawaj, powiedz mi, co dokładnie wziąłeś, żeby mógł pomóc ci to wszystko ogarnąć i zaplanować kiedy i jak to posadzić. Kupiłem papryki, 17 sztuk, mniej więcej pół na pół, żółta i czerwona. Do tego, chwila, już liczę, raz, dwa, 5 pomidorów takich, które będą rosły nieco wyższe do podwiązywania. I tak, dalej mamy 13 truskawek i to wszystko, co mówiłem, to są sadzonki. Cebuli 100 sztuk, to nie są nasiona, tylko już, jakby to nazwać, cebulki. A jasne, cebulki. To też jest super opcja. Możesz je już teraz posadzić i na pewno będą fajnie rosły. Jak będziesz gotowy, to ustalimy, w jakim układzie to wszystko posadzić, żeby miało dobre warunki. Jest to jest napisane wielkość 10 do 21 mm. O, super! Czyli takie w sumie standardowe cebulki do uprawy, idealne na wczesną wiosnę. Spokojnie, mają dobrą wielkość, więc na pewno ładnie wykiełkują. Dobra, to lecimy z nasionami teraz. Nasion trochę mam, w razie czego nakupiłem trochę za dużo. Jasne, to dawaj, przejrzymy te nasiona. Powiedz, co konkretnie masz, a wtedy ustalimy, ile warto rozsadzić i gdzie, żeby nie było za gęsto i wszystko się dobrze przyjęło. 2 opakowania marchew Berlikumer 2. 2 opakowania marchew jadalna Amsterdam 3, która jest odmianą wcześniejszą, czyli da się ją chyba zebrać szybciej. Co mi tam pani jeszcze poleciła? Poleciła mi jeszcze pietruszkę. Pietruszka korzeniowa Halbange berlińska. 2 opakowania. 2 opakowania królowej lata sałaty lodowej. Też w opakowaniu hermetycznym. I pozostały jeszcze 2 opakowania głowiastej masłowej sałaty królowa majowych. Super, brzmi naprawdę fajnie. To co, myślę, że z marchewką i pietruszką możemy trochę rozszerzyć siewki, a sałaty spokojnie można posadzić rzędami. Jak chcesz, to możemy podzielić nasiona na partie, żeby wszystko miało odpowiedni odstęp i będzie git. Wiesz co, myślałem, żeby część papryki wrzucę do tunelu i pomidorów, a resztę zostawię poza. Tylko tunel muszę kupić. Nie wiem, czy mnie budżet puści, a jak i tunel kupię, to pewnie system nawadniania. Ale może nie idźmy tak do przodu. Ale przyjmij, że na razie dojdzie jeszcze 5 pomidorów malinowych. Ewentualnie zostawimy trochę miejsca.
Chyba pasowałoby jednak zmierzyć trochę ten ogródek. Dokładnie, to jest dobry pomysł. Najpierw zmierzymy, zobaczymy ile faktycznie mamy miejsca, a potem dopasujemy układ. Jak będziesz miał te dodatkowe pomidory, to po prostu wciśniemy je tam, gdzie zostanie miejsce. I tak, na spokojnie, bez pośpiechu, budżet też się ogarnia. Dobra, to ja lecę zmierzyć i co, wystarczy ci zdjęcie, na którym ci opowiem, ile te wymiary tam mają? Tak, jasne, zdjęcie będzie super. Po prostu zrób z miarką albo obok czegoś, co łatwo oszacować, a potem mi powiedz w centymetrach. Na tej podstawie dopracujemy dokładnie, gdzie co posadzić. Dobra, to lecę. Jasne, działaj, ja czekam. Jak tylko zmierzysz, to śmiało daj znać, a wtedy ogarniemy resztę. Powodzenia. Można wymierzyć od tego słupka albo od tego słupka. Trzy metry. Oż kur... 9. Tu jest 11. Trzy. Trzy 70. Dobra, jestem z powrotem. Pomierzyłem. Super, to dawaj, powiedz mi jakie masz wymiary, a wtedy razem ustalimy jak najlepiej wszystko rozmieścić i czy potrzebujemy jeszcze jakiegoś dopasowania. Dzięki za zdjęcie, widzę te przestrzenie. Powiedz mi jakie dokładnie wymiary ci wyszły, szerokość i długość, żebyśmy mogli rozplanować wszystkie grządki. Jak będziesz miał te liczby, to od razu ustalimy ile własnych roślin zmieścimy. Finalnie rozmowa z czatem GPT była zbyt długa i niewiele z niej wyszło, dlatego przerzuciłem się na Gemini. Dobra, czekaj, ja to się spytam Gemini'a, bo ty mi tutaj plecisz głupoty. Jasne, spoko, nie ma problemu. Sprawdź sobie z Gemini i jak będziesz chciał wrócić do tego tematu, to jestem tu, żeby pomóc. Słuchaj Gemini, zakładam sobie ogródek. To super, gratuluję. Ogródek to świetna sprawa. Masz już jakieś pomysły, co chciałbyś tam mieć? Warzywa, kwiaty, może jakieś owoce? Chętnie pomogę, jeśli będziesz potrzebował jakichś porad. Dobra, słuchaj, mam tak, 17 papryk, Wow, to naprawdę imponująca lista. Wygląda na to, że będziesz miał sporo pracy, ale też wspaniałe zbiory. Masz już przygotowane miejsce na to wszystko? Pamiętaj, żeby pomidory i papryka miały dużo słońca, a sałata może potrzebować trochę więcej cienia w upalne dni. Planujesz jakieś specjalne nawożenie? jak najmniej będę chciał nawozić, ale słuchaj, wyślę ci zdjęcie i powiem ci, jaką część chciałbym przeznaczyć na ogródek i powiesz mi, czy wystarczy. Jasne, wyślij zdjęcie. Jak tylko je zobaczę, to postaram się ocenić, czy miejsca wystarczy i ewentualnie coś podpowiedzieć. Czekam. Dobra, powtórzymy sobie jeszcze raz. Wysłałem ci to zdjęcie. I teraz tak, można liczyć od rogu do tej krokwi, która jest na trawie. Można tam liczyć jakieś 15-16 metrów. I jak widzisz, ten róg gdzieś tak już od 16-17 godziny nie jest oświetlony. Dobra, rozumiem. Skoro jest tam 15-16 metrów długości, to masz naprawdę spore pole do popisu. Co do cienia w rogu po południu, to nie jest żaden problem. Tam możesz posadzić sałatę, pietruszkę, a nawet truskawki, które nie potrzebują aż tyle słońca, co pomidory czy papryka. One z kolei powinny iść w to miejsce, które jest najdłużej nasłonecznione. Wygląda na to, że masz warunki idealne do stworzenia urozmaiconego ogródka. Czy chciałbyś, żebym pomógł ci rozrysować konkretne grządki? Tak, jak najbardziej, ale weź pod uwagę, że myślałem, żeby jeszcze kupić tunel 6 metrów kwadratowych, czyli 3 na 2. O, tunel foliowy to świetny pomysł. To ci przyspieszy plony i pozwoli uprawiać rośliny, które normalnie by u nas miały za zimno. Na przykład paprykę czy pomidory właśnie. Taki tunel o wymiarach 3 na 2 metry daje 6 metrów kwadratowych miejsca. Najlepiej postawić go w najbardziej nasłonecznionym punkcie działki, na przykład bliżej płotu, ale tak, żeby nie zacieniał reszty grządek. W środku możesz zrobić ścieżkę po środku, a po bokach mieć grządki po około metr szerokości. Czy chcesz, żebym pomógł ci rozrysować, konkretnie posadzić w tunelu, a co na zewnątrz?
A jak ten tunel ustawić? Zdjęcie, które widzisz, mniej więcej prostopadle do płotu jest słońce zachodzące. I pytanie, czy dać krótszym, czy dłuższym bokiem ten tunel do tego płotu? Jasne, rozumiem. Skoro słońce zachodzi prostopadle do płotu, to najlepiej ustawić tunel dłuższym bokiem wzdłuż płotu. Wtedy będziesz miał dostęp do słońca przez cały dzień dla większości roślin w środku. Krótszym bokiem mógłbyś trochę zacienić grzędki wewnątrz. Ma to sens? Okej, ale boję się, że sąsiadka będzie miała problem o to, że jak przy samym płocie dam, to jej ogródek zasłoni. I co w takiej sytuacji zrobić? No tak, relacje sąsiedzkie są ważne. Żeby uniknąć problemów, możesz odsunąć tunel od płotu jakiś metr albo 2. To powinno sprawić, że cień nie będzie uciążliwy dla sąsiadki, a ty nadal będziesz miał dobre miejsce na uprawy. Możesz też po prostu pogadać z nią i zapytać, czy takie ustawienie jej nie przeszkadza. Co myślisz? Dobra, spytam, a jeśli bym zostawił ten 1,5 m od płotu, to co posadzić w tym miejscu? Bo ono od rana nie będzie miało wtedy słońca, gdzieś tak od południa będzie miało dopiero. W takim razie w tym pasie cienia od rana możesz posadzić warzywa, które lubią chłodniejsze warunki, na przykład szpinak, różne odmiany sałaty, roszponkę czy rzodkiewkę. Możesz tam też posadzić zioła, takie jak miętę, pietruszkę czy kolendrę, albo krzaczki, poziomek czy jagód, które też nie potrzebują słońca przez cały dzień. Dzięki temu wykorzystasz nawet ten mniej nasłoneczniony fragment. Co myślisz? No dobra, brzmi ciekawie. Cieszę się. To co, działamy dalej z planowaniem, czy potrzebujesz chwilę na rozmowę z sąsiadką? Daj znać. Sąsiadkę będziemy męczyć jutro. Słuchaj, dobra. Jesteś mi w stanie zrobić jakiś plan graficzny, jak to rozsadzić? Okej, sąsiadkę zostawiamy na jutro. Co do planu graficznego, to ja niestety rysować nie potrafię, ale mogę ci to wszystko opisać dokładnie, tak żebyś miał jasność, gdzie dosadzić. Możemy tak zrobić? To przyjmijmy najpierw, ile metrów kwadratowych będę potrzebował razem z tunelem, bo coś chyba trzeba z tą trawą zrobić najpierw. Pożyczyłem od mamy glebogryzarkę, chyba tak to się nazywa, takie co się obraca. Jeśli potraktuję tą darń z ziemią, tą glebogryzarką, to będzie ok, czy lepiej wyrzucić tą darń? Glebogryzarka to świetna sprawa. Jeśli potraktujesz darń maszyną, to ona ładnie posieka trawę i wymiesza z ziemią. To jest do tyle dobre, że rozkładająca się darń zadziała jak naturalny nawóz. Tylko może być tak, że trzeba będzie przejechać miejsce glebogryzarką parę razy, żeby dobrze rozbić tę warstwę. Także moim zdaniem śmiało możesz próbować glebogryzarką. Dobra, a te co, 20 metrów kwadratowych ja muszę przekopać łopatą? Nie, łopatą nie musisz, skoro masz glebogryzarkę. Ona zrobi robotę za ciebie. Po prostu wyznaczasz sobie obszar, wjeżdżasz maszyną i przekopujesz wszystko dokładnie, żeby ziemia była luźna i przygotowana pod siew i sadzenie. O to chodziło? Ale to jest glebogryzarka taka elektryczna, nie wiem, czy sobie da radę. A, elektryczna. To faktycznie może być wyzwanie, zwłaszcza jeśli darń jest stara i mocno zbita. Elektryczne glebogryzarki mają zazwyczaj mniejszą moc i mogą mieć problem z przebiciem się przez taki kożuch. Może spróbuj na małym kawałku i zobacz, jak idzie. Jeśli słabo, to niestety pozostaje albo mocniejsza maszyna spalinowa, albo jednak wracamy do łopaty i usuwamy darnię ręcznie. Słuchaj, no myślę, że okej. Czyli co, 20 metrów kwadratowych wystarczy mi na to wszystko? Tak jest. 20 metrów kwadratowych powinno spokojnie wystarczyć na ten plan, łącznie z tunelem. Będziesz miał tam miejsce na wszystko, o czym mówiłeś, tylko trzeba to mądrze rozplanować, pamiętając o słońcu i dostępie do wody. Trzymam kciuki za przygotowanie ziemi. Czy masz jeszcze jakieś pytania na ten moment? Takie opakowanie z nasionami, na ile na przykład marchewki, to ile metrów kwadratowych się tym wysadza? To zależy od wielkości opakowania i zaleceń producenta, ale zazwyczaj standardowa paczka nasion marchwi wystarcza na jakieś 2-3 metry kwadratowe, jeśli siejesz w rzędach. Ty masz aż 4 paczki, więc będziesz mógł obsiać całkiem spory kawałek. Pamiętaj tylko, żeby nie siać za gęsto, bo marchewki potrzebują miejsca, żeby dobrze rosnąć. Czy pomóc ci wyznaczyć konkretne rzędy? Ale to co, każde z tych nasion mam osobno wysadzać, czy je po prostu rzucić na ziemię? O, to bardzo ważne. Nasion takich jak marchew, pietruszka czy sałata nie rozsiewa się tak bezładnie. Najlepiej zrobić w ziemi płytkie rowki, takie rzędy, i tam delikatnie sypać nasiona, a potem lekko przykryć ziemią. Dzięki temu warzywa będą rosły w rządkach, co ułatwi podlewanie, pielenie i ogólnie dbanie o nie. Czy chciałbyś wiedzieć, jak głębokie powinny być te rowki i w jakich odstępach?
Wiesz co, jest to w sumie na opakowaniach, ale okej, dobra. Jakiś punkt startowy mam. Słyszymy się. Super. Słyszymy, To teraz już słyszymy wiesz, się ile jutro. miejsca potrzebujesz, jak przygotować ziemię i jak siać poprawnie. Dokładnie tak. Jak Dokładnie tak. Słyszymy się jutro. Świetnie. W takim razie powodzenia z sąsiadką i do usłyszenia jutro. Daj znać, jak poszło.